10 najdziwniejszych broni, jakie kiedykolwiek stworzono. Miejsce 10. Fliegerfaust. Fliegerfaust, znana także jako Luftfaust, była eksperymentalną niemiecką przenośną wyrzutnią rakiet przeciwlotniczych. Broń została opracowana pod koniec II wojny światowej przez firmę HASAG, Hugo Schneider AG. Jej głównym celem było zwalczanie nisko lecących samolotów, zwłaszcza myśliwców i bombowców. Fliegerfaust miała postać ręcznej wyrzutni z kilkoma lufami, z której odpalano niewielkie rakiety. Istniały dwie główne wersje: Fliegerfaust A z 4 lufami i Fliegerfaust B z 9 lufami. Rakiety używane w tej broni miały kaliber 20 mm i były stabilizowane obrotowo. Teoretycznie Fliegerfaust mógł razić cele na dystansie do 500 metrów. Broń nie weszła jednak do masowej produkcji ze względu na niską skuteczność i koniec wojny. Wyprodukowano jedynie niewielką liczbę egzemplarzy, które trafiły do ograniczonego użycia w 1945 roku. Fliegerfaust uważana jest za jedno z pierwszych podejść do stworzenia przenośnego systemu obrony przeciwlotniczej. Miejsce 9. Bob Sample. Bob Sample był nowozelandzkim improwizowanym czołgiem, zbudowanym podczas II wojny światowej jako środek obrony przed ewentualną inwazją japońską. Został nazwany na cześć ministra robót publicznych Nowej Zelandii, Boba Sampla, który był inicjatorem projektu. Czołg zbudowano na bazie traktora Caterpillar D8, co wpłynęło na jego nietypowy wygląd i dużą wysokość. Konstrukcja wykonana była z falistej blachy stalowej, co miało zastępować opancerzenie. Uzbrojenie składało się z 6 karabinów maszynowych Bren, rozmieszczonych w różnych częściach pojazdu. Wnętrze było ciasne i niewygodne. Czołg wymagał aż 8 ludzi do obsługi, mimo bardzo ograniczonej przestrzeni. Bob Sample nie przeszedł żadnych testów bojowych i nigdy nie został użyty w walce. Projekt był szeroko krytykowany za niepraktyczność, niską mobilność i słabą ochronę. Mimo to czołg stał się symbolem nowozelandzkiej zaradności i ducha improwizacji w czasie kryzysu. Dziś Bob Sample uchodzi za jedną z najbardziej kuriozalnych konstrukcji pancernych w historii wojskowości. Miejsce 8. Little David. Little David był amerykańskim moździerzem kalibru 914 mm, 36 cali, opracowanym pod koniec II wojny światowej. Miał służyć jako broń oblężnicza, zdolna do niszczenia silnie ufortyfikowanych celów, takich jak bunkry czy betonowe fortyfikacje. Początkowo był używany jako urządzenie testowe do badań bomb lotniczych, zanim przekształcono go w moździerz polowy. Ważył około 80 ton, co czyniło go jedną z najcięższych jednostek artylerii kiedykolwiek zbudowanych. Do jego transportu potrzebne były 2 specjalne pojazdy, jeden dla lufy, drugi dla podstawy. Mimo imponujących parametrów, Little David nigdy nie został użyty bojowo, ponieważ wojna zakończyła się, zanim trafił na front. Jego amunicja była równie ogromna. Pocisk ważył ponad 1,7 tony. Pracę nad nim zakończono w 1945 roku, a projekt został oficjalnie zarzucony po wojnie. Dziś moździerz Little David jest eksponowany jako ciekawostka historyczna w Aberdeen Proving Ground w stanie Maryland. Pozostaje symbolem ekstremalnej skali i ambicji militarnych końca II wojny światowej, mimo że nigdy nie oddał strzału w walce. Miejsce 7. Krumlauf. Krumlauf to specjalna, zakrzywiona nasadka na lufę karabinu szturmowego STG-44, umożliwiająca strzelanie zza rogu. Opracowano ją z myślą o walkach miejskich i z bliska, gdzie bezpośredni kontakt z przeciwnikiem był bardzo ryzykowny. Zakrzywiona lufa była dostępna w różnych wersjach o kącie zagięcia 30 stopni, 45 stopni, 60 stopni, a nawet 90 stopni. Najczęściej używaną wersją był Krumlauf 30 stopni, montowany na pojazdach opancerzonych do obrony z bliska. Dla celowania wykorzystywano
specjalne lusterko peryskopowe, które pozwalało widzieć za róg. Choć koncepcja była innowacyjna, broń miała bardzo krótką żywotność. Lufa zużywała się już po około 300 strzałach. Strzały przez zakrzywioną lufę powodowały duże naprężenia i rozpraszanie pocisków, co zmniejszało celność. Krumlauf był wykorzystywany głównie eksperymentalnie, nie wszedł do powszechnego użytku. Projekt ten pokazuje, jak desperacko Niemcy szukali rozwiązań technologicznych pod koniec wojny. Dziś Krumlauf uchodzi za jedną z najbardziej oryginalnych, choć niedopracowanych innowacji militarnych II wojny światowej. Miejsce szóste. Mina typu S. Mina typu S, znana też jako S-Mine lub Shrapnel-Mine, była niemiecką miną przeciwpiechotną używaną podczas II wojny światowej. Jej charakterystyczną cechą było to, że po uruchomieniu skakała na wysokość około metra, zanim eksplodowała. Wybuch następował w powietrzu, rozsiewając odłamki dookoła i raniąc lub zabijając żołnierzy w promieniu kilkunastu metrów. Mina była aktywowana przez nacisk lub potknięcie się o drut naciągowy. Zawierała około 360 kulek stalowych lub fragmentów, które działały jak pociski. Jej skuteczność sprawiła, że alianci nadali jej przydomek Bouncing Betty. Mina typu S siała strach wśród żołnierzy, ponieważ była trudna do wykrycia i bardzo groźna. Produkowana była w dużych ilościach przez Niemcy od lat 30. aż do końca wojny. Jej konstrukcja zainspirowała rozwój podobnych min w innych krajach po wojnie. Mina typu S jest uznawana za jedną z najbardziej przerażających i skutecznych min przeciwpiechotnych XX wieku. Miejsce piąte. Sticky Bomb. Sticky Bomb, czyli bomba przylepna, była brytyjską improwizowaną bronią przeciwpancerną. Oficjalnie nazywała się No. 74 ST Grenade i została opracowana na początku II wojny światowej. Składała się z szklanej lub metalowej kuli, wypełnionej materiałem wybuchowym, pokrytej klejącą się substancją. Całość była owinięta zdejmowaną metalową osłoną, która chroniła lepką powierzchnię do momentu użycia. Po zdjęciu osłony żołnierz miał za zadanie przyczepić bombę do pojazdu wroga i natychmiast się oddalić. Zapalnik opóźniający dawał użytkownikowi kilka sekund na ucieczkę przed eksplozją. Sticky Bomb była bardzo ryzykowna w użyciu. Wymagała podejścia do czołgu na bardzo bliską odległość. Substancja klejąca nie zawsze działała dobrze, zwłaszcza jeśli powierzchnia czołgu była brudna lub mokra. Mimo wad, bomba była używana w czasie walk, np. w Afryce Północnej i podczas kampanii w Europie. Sticky Bomb była jednym z wielu przykładów improwizowanych broni, opracowanych w desperackim czasie zagrożenia inwazją. Miejsce czwarte. M388 Davy Crockett. M388 Davy Crockett był amerykańskim systemem broni jądrowej, zaprojektowanym jako przenośna wyrzutnia taktyczna. Wystrzeliwał pocisk z głowicą jądrową W-54 o bardzo małej mocy, około 10 do 20 ton trotylu, 1/100 do 200 kilotony. System miał dwie wersje do montowania na jeepie M29 i lekką wersję piechoty M28 z krótszym zasięgiem. Davy Crockett był najmniejszą bronią jądrową, jaką kiedykolwiek opracowano i testowano przez USA. Miał zasięg od około 1,2 km do 4 km. Co sprawiało, że operatorzy byli zagrożeni przez własną eksplozję. Broń miała służyć jako środek do zatrzymania ewentualnej inwazji sił Układu Warszawskiego w Europie. Użycie Davy'ego Crocketta było mocno kontrowersyjne z uwagi na wysokie ryzyko dla własnych żołnierzy. System był trudny w celowaniu i jego celność była raczej niska, co dodatkowo zwiększało ryzyko operacyjne. Wyprodukowano około 2000 jednostek, ale nigdy nie zostały użyte bojowo. Program Davy Crockett został wycofany z użycia w latach 60., a dziś jest symbolem paranoi nuklearnej czasów zimnej wojny. Miejsce trzecie. Szturm Pistole.
Sturmpistole była zmodyfikowaną wersją standardowego niemieckiego pistoletu sygnałowego Leuchtpistole. Została przystosowana do wystrzeliwania różnych typów amunicji, w tym granatów odłamkowych i przeciwpancernych. Jej celem było zwiększenie siły ognia piechoty, szczególnie w walce miejskiej i na bliskim dystansie. Do Sturmpistole można było używać m.in. granatów Wurfkörper 361, Panzerwurfkörper 42 i Wurfgranate Patrone 326. Aby zwiększyć celność, broń była wyposażona w dodatkową kolbę i przyrządy celownicze. Mimo prostej konstrukcji, Sturmpistole była bardzo wszechstronna i tania w produkcji. W wersji z amunicją przeciwpancerną mogła przebić lekki pancerz, ale była nieskuteczna przeciwko ciężkim czołgom. Była używana głównie przez jednostki Wehrmachtu i Luftwaffe w sytuacjach improwizowanych. Ze względu na ograniczony zasięg i celność, traktowano ją raczej jako broń pomocniczą. Sturmpistole jest dziś ciekawostką kolekcjonerską i symbolem niemieckiej pomysłowości z czasów wojny. Miejsce drugie. Bomba balonowa Fugo. Fugo była japońską bombą balonową, zaprojektowaną do atakowania terytorium Stanów Zjednoczonych z dużej odległości. Składała się z dużego balonu, wypełnionego wodorem, który przenosił ładunek wybuchowy oraz zapalający. Balony były wypuszczane z Japonii i unoszone prądami strumieniowymi nad Pacyfikiem w kierunku Ameryki Północnej. Operacja rozpoczęła się pod koniec 1944 roku, a łącznie wypuszczono około 9000 balonów. Szacuje się, że około 300 do 400 z nich dotarło do Ameryki, w tym do Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku. Celem Fugo było wywołanie pożarów lasów, zakłócenie życia cywilnego i wywarcie psychologicznego wpływu na Amerykanów. Ze względu na zimową porę oraz wilgotny klimat, próby wywołania pożarów były w dużej mierze nieskuteczne. Najtragiczniejszym skutkiem działania bomby Fugo była śmierć 6 cywilów w Oregonie w 1945 roku. Jedyne ofiary w kontynentalnych USA zginęły przez działania wojenne. Amerykański rząd zataił informacje o bombach, aby nie wzbudzać paniki i nie zachęcać Japończyków do kontynuowania ataków. Dziś Fugo jest ciekawym przykładem nietypowej broni, dalekiego zasięgu oraz wczesnej formy ataku bezzałogowego. Miejsce pierwsze. Yokosuka MXY-7 Ohka. Yokosuka MXY-7 Ohka był japońskim samolotem jednorazowego użytku, zaprojektowanym jako broń kamikadze. Nazwa Ohka oznacza dosłownie wiatr kwitnącej wiśni i odnosi się do japońskiego symbolu śmierci w walce. Ohka był napędzany przez silnik rakietowy i mógł osiągnąć prędkość do 1000 km na godzinę. Samolot miał być wypuszczany z pokładu bombowców Mitsubishi G4M, które przenosiły go na odpowiednią wysokość przed jego autonomicznym lotem. Po uwolnieniu Ohka kierował się w stronę celu, najczęściej amerykańskich okrętów, i uderzał w nie, wywołując ogromne zniszczenia. Broń była uzbrojona w 1-tonową głowicę wybuchową, która miała ogromną siłę rażenia. Ohka był stosunkowo mały i prosty w konstrukcji, co pozwalało na masową produkcję w krótkim czasie. Wykorzystanie Oki w atakach kamikadze było jednak problematyczne. Samolot był bardzo podatny na zestrzelenie przez myśliwce, a jego zasięg i manewrowość były ograniczone. Pomimo tego Oka stanowiła poważne zagrożenie, zwłaszcza w końcowych etapach wojny, gdy Japończycy desperacko szukali nowych sposobów atakowania amerykańskich flot. Choć Ohka nie odniósł ostatecznie dużych sukcesów, stał się symbolem japońskiego fanatyzmu wojennego i determinacji w walce z przeciwnikiem. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.